Dzień dobry. Cześć. Paulina Paga, Marcin Semenek. Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Marcin jest badaczem architektury i architektem. A Paulina Paga jest antropolożką, a przede wszystkim pomysłodawczynią i koordynatorką muzeum. Znajdujemy się w bardzo nieprzypadkowym miejscu, bo na osiedlu imienia Juliusza Słowackiego, zaprojektowanego przez Zofię i Oskara Hansen. Osiedle powstało w latach 1964-1980. Wówczas zostały oddane do użytku ostatnie obiekty na osiedlu. A samo osiedle jest wspaniałym przykładem urbanistyki linearnej. Wystarczy, że spojrzymy na makietę. Kręgosłupem układu osiedla są długie bloki meandrujące po pofałdowanym terenie osiedla. Projektanci tegoż osiedla zadbali o to, żeby zabudowa nie była monotonna. Mniejsze, krótsze bloki, one mają taki uskokowy charakter. To wynika z tego, żeby dostarczyć odpowiednią ilość słońca do dłuższych bloków oraz żeby to światło również docierało na place zabaw. Hansenowie uważali, że nie trzeba dzieciom budować rakiety, żeby się bawiły w rakietę. I też jakby bardzo uważnie słuchali tych odbiorców i pytali dzieci, gdzie się najbardziej lubicie bawić. I dzieci wcale niekoniecznie mówiły o rakiecie, tylko mówiły, że my lubimy chodzić na betony. Oni, aha, a co to są betony? No betony to są takie właśnie elementy prefabrykowane, które służyły do budowania kolejnych osiedli. I stąd ten plac zabaw, który tutaj widzimy, jest właśnie cały taki z elementów nawiązujących do tych prefabrykatów. Oskar Hansen zasłynął w latach 50. projektując polskie pawilony na wystawach w Izmirze i São Paulo. I te właśnie doświadczenia w projektowaniu pawilonów przeniósł na osiedle Słowackiego. Znajdujący się za mną pawilon przedszkola doskonale ukazuje to, co projektant chciał przekazać, czyli nadać budynkom taką płynną formę, gdzie ta forma stanowiła idealne tło do zajęć przedszkolnych i zabaw dzieci. Mamy za plecami pawilon przy ulicy Balladyny 10. Pierwotnie został wkomponowany w cały organizm pawilonów, które później zostały rozdzielone. I ten pawilon, który mógłby być naprawdę polem do prototypowania rozwiązań modelowej architektury i rozwiązywać zagadkę, jak modernizować modernizm, i wierzymy, że w perspektywie 10 najbliższych lat tak się może stać i że teraz to, na co patrzymy, za tę dekadę może być jedną z najbardziej nieoczywistych wizytówek Lublina, tak jak opera słynna w Sydney, tak to może być nasza opera w Sydney na skraju osiedla. Miejsce, w którym się znajdujemy, nazywane jest przez mieszkańców Łysakiem czy Łysą Górą, ponieważ kiedy ono zostało oddane do użytku, nie było tutaj drzew i stąd się rozciągała panorama na dzielnicę akademicką, a tak naprawdę jest to teatr formy otwartej, jeden z dwóch amfiteatrów usytuowanym na osiedlu mieszkaniowym. I to miejsce doskonale obrazuje rzeźbiarskie oblicze Oskara Hansena, który łączył architekturę z profesją rzeźbiarza. Znajdujemy się na targu przy ulicy Wileńskiej, miejscu bardzo interesującym pod względem architektonicznym, a to dlatego, że pomimo, że jest to miejsce zrealizowane w latach 60., to nawiązuje do tradycyjnej uliczki śródmiejskiej, uliczki handlowej, i co pokazują dni handlowe, bardzo dobrze tutaj odnajduje się funkcja targu. Od jakiegoś czasu tutaj na targu przy ulicy Wileńskiej funkcjonuje niezwykłe muzeum. Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, do którego zaraz pójdziemy. Znajdujemy się w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych. Jest to jedyne muzeum nie tylko w Polsce, ale w Europie, które jest stricte dedykowane tematom związanym z mieszkalnictwem i
chcieliśmy z tego pawilonu rozebrać go na warstwy i chcieliśmy go samego w sobie uczynić obiektem muzealnym. I stąd tutaj stworzyliśmy taki opis nawiązujący do karty obiektu stałego, w którym zadajemy pytanie o to, czy to, w czym się znajdujemy, jest już dziedzictwem. I to nie jest tak, że mamy gotowe odpowiedzi na te pytania, ale stworzyliśmy to muzeum po to, żeby je zadawać i żeby zapraszać różnych ludzi i żeby wsłuchiwać się w te odpowiedzi i w jakiś sposób je ze sobą zestawiać, łączyć i dalej pytać.